Ciekawi Cię, jak zmieniały się mundury na pokładach lotu? Czy kolor paznokci ma znaczenie? Mam na imię Julita i dziś porozmawiamy o historii mundurów personelu pokładowego, a dokładniej stewardess. Od granatowych garsonek przez kolorowe sukienki z krempliny i charakterystyczne habrowe komplety ku obecnej wersji. O historii mundurów stewardess lotu opowie Joanna, która na co dzień pracuje na pokładach samolotów, pełniąc funkcję senior pursera. Zostań z nami do końca i zobacz, jak zmieniały się mundury stewardess. Asiu, bardzo mi miło, że mogłam spotkać się z Tobą na pokładzie tego samolotu Boeinga 787 Dreamliner. Czy możesz powiedzieć, jak długo pracujesz w locie? W locie pracuję od początku lat 90. Cały czas ta praca jest dla mnie ogromną przyjemnością i z przyjemnością obserwowałam różne zmiany, które towarzyszyły naszym mundurom. Dziś porozmawiamy o wyglądzie personelu pokładowego. Cofnijmy się do początków tego zawodu w Polsce. W samolotach polskich linii lotniczych LOT pierwsza stewardessa pojawiła się pod koniec 1945 roku. Inauguracyjny rejs odbył się z Warszawy do Paryża, a stewardessą była Aldona Skirgieło. I w tamtych czasach stewardessy łączyły dwie funkcje. Tak, oprócz pracowników polskich linii lotniczych LOT, stewardessy pełniły również funkcję reprezentanta Polski za granicą. Po opuszczeniu pokładu nie zdejmowały swoich mundurów. Ich strój był uszyty na wzór i miarę mundurów wojskowych. Granatowe garsonki ze złotymi zapięciami dopełniały furażerki na głowach. W całości przypominało to mundur brytyjskiej marynarki wojennej. Stąd właśnie to, co zakładamy na pokład do pracy, nazywamy mundurami. W czasach PRL-u mundury stewardess lotu doganiały światowe trendy. Co prawda w latach 60. były to garsonki w stonowanych kolorach, ale już w latach 70. pojawiły się kolorowe sukienki. Tak, były to kolorowe sukienki w kolorze pomarańczowym i zielonym. Były uszyte z bardzo modnego wówczas materiału tzw. krempliny i były dość o odważnym kroju, ponieważ były przed kolano. Teraz chciałabym Ci coś pokazać i zapytać, czy może będziesz wiedziała, jak to się nazywa i z jakiego okresu jest dokładnie właśnie ten element, nakrycie głowy. To nakrycie głowy jest niewątpliwie z lat 80. W tamtym czasie powoli się odchodziło od kolorowych sukienek, pojawiły się długie granatowe spódnice i marynarki i tak charakterystyczne dżokejki. Całość uzupełniała niebieska koszula z przypiętym kolorowym kwiatem. Lata 90. przynoszą mundury w kolorze habrowym i to zdecydowanie mój ulubiony kolor. Czy pamiętasz te mundury? Tak, Julita, oczywiście, że pamiętam. Tak jak wspomniałam na początku, rozpoczęłam pracę na początku lat 90. i był to mój pierwszy mundur. Były dwie wersje tego munduru, była wersja letnia i zimowa. Wersja letnia składała się z długiej, plisowanej, zwiewnej spódnicy i szerokiej marynarki o kroju pudełkowym, natomiast wersja zimowa składała się z ołówkowej spódnicy zwężanej do dołu i staliowanego pięknego żakietu. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że ten kolor tego munduru był moim ulubionym. Moim zdaniem nawiązywał do polskości, do pięknych polskich kwiatów, jakim są habry i rzeczywiście nazywałyśmy go haberkiem. Kolejne wersje mundurów stają się coraz bardziej praktyczne, ale wciąż są eleganckie. Kolorystycznie nawiązują do barw lotu z akcentami biało-czerwonymi. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? Tak, na początku tego stulecia pojawiły się mundury w kolorze granatowym, są jednolite, są jednocześnie bardzo eleganckie, ale również dla nas praktyczne. Dopełnieniem tych granatowych mundurów są kolorowe apaszki, które zmieniają się coraz częściej. Czy możesz pokazać, jak zmieniały się jej kolory i wzory? Tak, oczywiście, Julita, z ogromną przyjemnością. Zapraszam, usiądźmy. Pierwsza z apaszek pochodzi z lat 80. Jest biała z granatowym, takie typowe nasze lotowskie kolory. Jest pięknie logowana naszym żurawiem. W następnych latach, w latach 90. odeszliśmy na chwilę od apaszek, chociaż były one przemienne, z tak zwaną krawatką. W pięknym bordowym kolorze, zapinało ją się pod szyję do białej koszuli. Super, czyli wchodzimy w czerwienie. Proszę, tak. Bardzo ładna. Okej, a co było dalej? Następne apaszki miały kolor pomarańczowy i były to tak zwane szaliczki. I też były obwiązywane wokół szyi, wokół białego kołnierzyka od koszuli. Kolejna apaszka wygląda też przepięknie, ponieważ jest biała i dookoła czerwone kolory razem z granatowym.
Pięknie się prezentowała też na tle granatowej kamizelki, białej koszuli i spódnicy. Tu już mamy czasy bardzo, bardzo współczesne, Tak, prawda? to są już lata naszego stulecia. Też lata 2000 i bardzo podobne barwy, tak? Biała w drobny wzorek i dookoła z lamówkami czerwono-granatowymi. Proszę. Piękna. I dla odmiany miałyśmy też szaliczek. O, super. Bardzo ciekawy dobór. Czy to był zestaw, czy to było wymienne? To było wymienne, tak. super. Można było raz szaliczek, raz apaszkę. I przechodzimy do czasów, które już ja pamiętam. Tak, przepiękna, kolorowa apaszka, którą też wszystkie stewardesy bardzo lubiły, podobały się pasażerom. Bardzo twarzowe, piękne, żywe. I obecna wersja munduru prezentuje się właśnie tak. Czy możesz więcej powiedzieć o tym, co masz na sobie? W tej chwili na sobie mam sukienkę i taliowaną marynarkę i przyznam, że jest to mój ulubiony zestaw. Natomiast dodatkowo mamy do wyboru spodnie lub spódnicę, białą koszulę z krótkim lub z długim rękawem i opcjonalnie jest jeszcze kamizelka, ale nie jest to obowiązkowy element umundurowania. Mamy również nakrycie głowy, które dopełniają ten cały wizerunek, natomiast nie jest to obowiązkowy element umundurowania. Zakładamy go tylko na jakieś uroczystości lotnicze, na loty inauguracyjne. Jeżeli chodzi o dodatek do obecnych mundurów, mamy dwa rodzaje apaszek, niebieską i czerwoną. Czerwoną noszą szefowe, które pełnią taką funkcję na samolocie szerokokadłubowym, czyli Dreamlinerze, natomiast apaszki niebieskie noszą pozostałe szefowe i stewardesy. Julita, pokazałam Ci nasze dotychczasowe apaszki, przejrzałyśmy prawie wszystkie, natomiast chciałabym Ci pokazać jeszcze jedną, która już wkrótce będzie kolejnym dopełnieniem naszego eleganckiego munduru. Piękna. Personel pokładowy to wizytówka linii lotniczych i z tego punktu widzenia Twój wygląd jest tak samo ważny jak logo czy malowanie samolotów. To znak rozpoznawczy przewoźnika. Czy są jakieś zapisy, które regulują Twój wygląd? Tak, nasz wygląd stewardess reguluje podręcznik dyscypliny mundurowej. Ja wiem, że to brzmi groźnie, ale taki groźny nie jest. I te zapisy dotyczą głównie fryzury, makijażu, zwłaszcza koloru pomadki. Staramy się, żeby wszystkie dziewczyny miały usta wyraźne, preferujemy pomadkę czerwoną. Te zapisy dotyczą również koloru paznokci, więc nie mogą to być kolory krzykliwe, powinny być stonowane, beżowe lub czerwone. Oczywiście biżuterii, jakości i jej ilości i rajstop. Mamy do wyboru dwa kolory rajstop, czarne lub grafitowe i też mamy wybór, jeżeli chodzi o grubość rajstop. Wspomniałaś, że dyscyplina mundurowa określa również fryzury. Teraz masz pięknego, gładkiego koka. A jak to było wcześniej? Na przestrzeni lat oczywiście fryzura i makijaż w lotnictwie się zmieniały, jednak bez względu na to, jaka fryzura była królową w danym czasie lub jakie barwy makijażu dominowały, moje koleżanki stewardesy przychodziły zawsze do pracy nienagannie piękne i były wzorem i inspiracją do naśladowania dla młodszych koleżanek. Dodam, że królową fryzur w latach 70., 80. była tak zwana trwała ondulacja, więc dziewczyny nosiły burzę loków. Jeżeli chodzi o makijaż, to dominowały niebieskie cienie i szarości, a na ustach przeważnie różowe pomadki. Na pokładzie mamy kilka funkcji wśród załogi. Wspomniałaś, że senior persera wyróżnia czerwona apaszka, czerwony krawat. Czy po czymś jeszcze można poznać, że rozmawiamy z szefową pokładu? Tak, jeżeli będziesz rozmawiać, Julita, z szefową pokładu samolotu szerokokadłubowego, czyli naszego Dreamlinera, będzie miała na pewno na rękawie dwie dystynkcje, 2 złote paski. Natomiast jeśli to będzie szefowa na samolocie wąskokadłubowym, będzie miała 1 pasek. Pozostały personel pokładowy nie posiada na rękawie żadnych dystynkcji. Dziękuję Ci, Asiu, za dzisiejszą rozmowę. To była naprawdę świetna lekcja historii. To ja bardzo dziękuję, to był dla mnie ogromny zaszczyt, Julita. Teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj nam łapkę w górę. Skomentuj, jeśli masz dodatkowe pytania i oczywiście subskrybuj nasz kanał po więcej ciekawych materiałów.